Za nami już trochę ujęć z Turcji, natomiast droga do Turcji w naszym przypadku biegła przez Rumunię i Bułgarię. Pierwszy nocleg po około 850 km. Dzisiaj będzie nocleg kolejny w Bułgarii, a na razie drugiego dnia podróży taki postój na mały piknik, na odpoczynek w takim malowniczym miejscu w Rumunii. Wjechaliśmy już w rumuńskie Karpaty, więc dookoła rozpościerają się już ładne górskie widoki. No a my musimy troszkę odpocząć i jechać dalej w kierunku Bułgarii, Stambułu i kolejnych tureckich celów. Stambuł. Miasto na pograniczu Europy i Azji. Tygiel kulturowy. Miejsce o bogatej historii religijnej, które bije w rytmie serc milionów ludzi. Z ponad 15 milionami mieszkańców Stambuł jest nie tylko jednym z największych miast świata, ale także jednym z najbardziej ciekawych, nieoczywistych, gdzie każdy moment jest pełen emocji, czasem tych dobrych, a czasem tych złych i trudnych. Przechodząc przez jego zaułki, czujesz, jak historia miesza się z teraźniejszością, a każdy krok to nowa opowieść. Od majestatycznych meczetów i pałaców, przez tętniące życiem bazary, po malownicze widoki na Bosfor. Stambuł to miasto, które zachwyca i wciąga swoją magią. Piękny, czerwcowy, poniedziałkowy poranek w Stambule. Jest chwilkę przed 8 rano, więc nie jest jeszcze tak bardzo gorąco. Na placu przed Hagia Sofia całkiem pusto. No właśnie, Hagia Sofia za mną. Największa atrakcja turystyczna Stambułu, a na pewno dość istotna zarówno dla chrześcijan, jak i muzułmanów, którzy tutaj przybywają. Kawał historii, wybudowana pomiędzy 532 a 537 rokiem, także naprawdę wieki historii. Oczywiście warto tutaj się pojawiając w Stambule zwiedzić Hagię Sofię. Zanim udacie się na zwiedzanie, polecam najpierw zwiedzić Muzeum Hagia Sofia. To jest muzeum takie multimedialne, gdzie przechodzi się przez kolejne, można to nazwać, małe sale kinowe, gdzie wyświetlane są kolejne projekcje przeprowadzające Was przez tą kilkunastowieczną historię Hagia Sofia. Można kupić bilet łączony. Najlepiej te bilety kupować
tutaj w kasie pod Hagia Sophia, dlatego że online one są po prostu droższe, bo taki bilet sam wstępu bez muzeum do Hagia Sophia kosztuje 25 euro, a natrafiając na bilety online widziałem je po 50 euro, więc różnica jest znaczna. Tak więc za moimi plecami Hagia Sophia, a po drugiej stronie mamy błękitny meczet zbudowany w 1609 roku przez sułtana Ahmeta I, który miał swoją wielkością, swoim przepychem, swoim majestatem przewyższyć Hagia Sophia. Czy rzeczywiście tak jest? No widać, że to jest budowla dużo nowsza, dużo świeższa. W środku robi wrażenie również jak Hagia Sophia. No ale czy faktycznie sułtanowi udało się przyćmić to piękno Hagia Sophia? No to już sprawa dyskusyjna. Pewnie każdy tutaj będzie miał na ten temat swoje zdanie, ale oczywiście obydwa już teraz meczety, bo Hagia Sophia jest obecnie meczetem, warto zobaczyć, bo naprawdę są to takie must see Stambuł. Hagia Sophia to arcydzieło bizantyjskiej architektury, świadek burzliwych dziejów Bizancjum, jedna z najbardziej niezwykłych budowli na świecie. Jej historia sięga 537 roku, kiedy powstała jako kościół chrześcijański, miejsce modlitwy i koronacji bizantyjskich cesarzy. Wyobraźcie sobie tę ogromną kopułę unoszącą się ku niebu, która symbolizowała potęgę Bizancjum. Cesarz Justynian, otwierając świątynię, miał powiedzieć: Salomonie, prześcignąłem cię. W 1453 roku po zdobyciu Konstantynopola przez Turków stała się meczetem. Przy jej ścianach pojawiły się minarety, a piękne mozaiki i wizerunki Chrystusa i świętych zaczęto zamalowywać, a wręcz dosłownie wydrapywać, by dostosować wnętrze do zasad islamu. Widać to zresztą doskonale do dnia dzisiejszego. W 1934 roku Hagia Sophia stała się muzeum, miejscem, które łączyło kulturę i religię. Jednak w 2020 roku decyzją Erdogana ponownie zmieniono jej przeznaczenie, przekształcając ją w meczet. I chociaż jej rola się zmieniła, jedno pozostało niezmienne. Hagia Sophia wciąż zachwyca, inspiruje i przypomina burzliwą historię zmian, jaka zachodziła w Stambule na przestrzeni kilkunastu wieków.
turecki Grand Bazar. Oczywiście warto tutaj przyjść, żeby zwiedzić to miejsce jako swoistą atrakcję turystyczną, aczkolwiek zakupy lepiej robić w tych sąsiednich uliczkach odchodzących od Grand Bazaru, bo tam ceny są zdecydowanie niższe i też łatwiej po prostu się targować. Będąc w Stambule, oczywiście trzeba odwiedzić Grand Bazar, natomiast jest jeszcze jeden ciekawy bazar niedaleko od Grand Bazaru, to jest bazar egipski, także jest pewnie trochę mniej komercyjny, dlatego warto tutaj też zajrzeć, naprawdę polecam. Dört tane vereceğim. Bayıkine beraber. Şey olacak. Amcanınki çift lavaş olacak. Kimin? Jest trochę ostra, ale Bu çift lavaşlar. Anlaşıldı. W ogóle nie zrozumiałem. miała być not spicy, ale i tak jest spicy. Nie wyszedł. Ale dobre, to jest tak za 50 lir tureckich. Spora kolejka się ustawia miejscowych Turków, więc dlatego nas to skusiło, ale całkiem smaczne. Kofta tutaj z kurczakiem, a to meatballs to pewnie baranina w takim razie musi być.
Większość tych najważniejszych atrakcji Stambułu skupia się w Złotym Rogu, czyli w dzielnicy zwanej Sultan Ahmet, ale warto przejść sobie mostem Galata na drugą stronę, jeszcze tą europejską, nie azjatycką, ale na drugą stronę od Złotego Rogu, patrząc do dzielnicy Galata czy Karakoy. Tutaj spotkamy mnóstwo takich klimatycznych knajpek schowanych w uliczkach, więc naprawdę fajnie tutaj można spędzić czy poranek na herbatce, czy wieczór. Bardzo przyjemnie. A ja tymczasem spaceruję sobie właśnie od Złotego Rogu do placu Taksim. To jest spacerkiem jakieś pewnie około 4 km, ale jest wcześnie rano, także pogoda jeszcze znośna. No i jest plac Taksim. To ważne dla mieszkańców Stambułu miejsce, jednocześnie takie serce nowoczesnego Stambułu. Faktycznie tutaj ulice przypominają dość mocno ulice zachodnioeuropejskich miast, dość drogie hotele, siedziby zachodnioeuropejskich firm. A dla mieszkańców Stambułu to jest takie miejsce, w którym spotykają się, świętują, no ale też protestują. Miały tutaj miejsce dosyć poważne zamieszki w 2013 roku. Przyczyną była planowana budowa centrum handlowego w jednym z okolicznych parków. Na taką głębszą przyczyną to było niezadowolenie społeczne z rządów Erdogana. Se le metieron las fotos de cobre. Od placu Taksim odchodzi ulica Istiklal, typowo turystyczna, chyba najbardziej znana ulica w Stambule. Niegdyś takie centrum handlu w Stambule. Na pewno fajnie to musi wyglądać po zmroku, dlatego że tutaj przewieszone są nad ulicą duże ilości takich iluminacji świetnych, więc wieczorem jest tutaj super klimat. Obecnie można tutaj natrafić na kościoły różnych wyznań chrześcijańskich. Tutaj też dookoła znajdują się ambasady, ale możemy też spotkać na przykład tradycyjną łaźnię turecką z 1481 roku. Tutaj w tej uliczce. Na ulicy oczywiście znane światowe marki, jest nawet McDonald's czy Burger King. Oczywiście do McDonalda na chwilę zajrzałem, jest pusty, ale no w Turcji jest tak pyszne jedzenie, że szkoda tracić czasu na McDonalda. Symbolem tej ulicy jest taki czerwony tramwaj. Właśnie tak to wygląda. Naprawdę fajny klimat. Trochę to przypomina Lizbonę. Na tej ulicy w 2016 roku miał miejsce zamach samobójczy terrorysty z państwa islamskiego, ale czuć, że jest tutaj bezpiecznie. Nawet teraz wchodziłem do centrum handlowego i sprawdzali mnie tak jak na lotnisku, czyli plecak do skanowania, przejście przez bramki i takie same są sytuacje na przykład jeśli wybieramy się na bazar egipski, tam też była taka sytuacja, że przejście przez bramki, także no czuć, że Turcy tutaj próbują bardzo o to bezpieczeństwo turystów i mieszkańców Stambułu dbać. Idziemy dalej w stronę pałacu Dolmabahce. Z uwagi na moje zamiłowanie do piłki nożnej nie mogłem sobie odmówić zobaczenia chociażby jednego ze stadionów Wielkiej Trójki ze Stambułu. Tutaj stadion Beşiktaşu ładnie się prezentuje. Turcy oczywiście też piłką nożną żyją. 3 wielkie kluby
ze Stambułu. Mowa oczywiście o Galatasaray. Tutaj mamy Beşiktaş i jest jeszcze Fenerbahce. Fenerbahce to jest klub, który mieści się już po tej azjatyckiej stronie Stambułu. No a tutaj jeszcze rzut oka na stadion Beşiktaşu. Dolmbachce niestety dzisiaj zamknięty, bo jest poniedziałek, ale nawet z zewnątrz prezentuje się bardzo ładnie. Wybudowany przez sułtana Abdulmecida, pierwszy taki pałac w stylu europejskim w Stambule. Od 1853 roku do 1922 roku było to centrum administracyjne Imperium Osmańskiego, także naprawdę ważny budynek historycznie dla Stambułu. Potężna budowla, która liczy ponad 700 metrów długości, także no bardzo okazały pałac. Niestety do środka nie wejdziemy, ale tak jak mówię, warto tutaj zajrzeć, bo nawet z zewnątrz robi wrażenie. A tutaj jeszcze okolice pałacu Dolmbachce i widok na Bosfor. Charakterystyczny niebieski most Galata. Za mną gdzieś tam z tyłu widać wieżę Galata, symbol dzielnicy, a jakże o nazwie Galata. Tutaj na tym moście sporo wędkarzy. Oczywiście można się tutaj też przemieszczać komunikacją. Są tramwaje, są autobusy. Fajną też sprawą jest przemieszczanie się drogą wodną tutaj wzdłuż Bosforu. Kursują też stateczki, także jest możliwości wiele. Ja najbardziej lubię robić to po prostu siłą własnych nóg, więc taką też formę wybrałem, ale no samochodem pewnie ciężko tutaj jeździć, no bo sam wjazd tutaj do Stambułu autem to już jest delikatna doza stresu. Natomiast poruszanie się już później w głębi Stambułu po tych wąskich uliczkach, no to tym bardziej może być po prostu stresujące. No też dlatego ja wybrałem ten sposób poruszania się pieszo. Rowerzystów tutaj specjalnie nie widziałem, więc to tyle, jeśli chodzi o to, jak tu można się przemieszczać i jak zwiedzać Stambuł. No właśnie, tutaj pan nawoływał do przepłynięcia się właśnie stateczkiem po Bosforze. No, mam właśnie zielone światło, bo chociaż tutaj jest tak, że często też przechodzi się na czerwonym, ale trzeba uważać na samochody, bo kierowcy również potrafią przejechać na swoim czerwonym, także trzeba na to uważać. Taki spacerek z południowej części Złotego Rogu przez cały Złoty Róg i potem dalej na wschód aż do dzielnicy Beşiktaş, przez Galatę, przez właśnie Taksim, no to gdzieś około 5 km w jedną stronę, może 6 powiedzmy. No Stambuł to ogromne miasto, 17 milionów mieszkańców. Ja przez 2 dni tutaj przeszedłem łącznie 40 km i to mówimy tutaj tylko o tej europejskiej części. No a gdzie jeszcze ta
ta część azjatycka, gdzie też są świetne miejsca, klimatyczne dzielnice, takie jak na przykład Kadikoy, ale to już pewnie na następną wizytę w Stambule, bo myślę, że jeszcze tutaj wrócę. Naprawdę świetne miasto. Ja lubię taki klimat, chociaż nie lubię dużych miast, ale ten klimat już taki azjatycki tutaj czuć i naprawdę dobrze się czuję tutaj i ja. No ale czas jechać dalej, żeby zobaczyć również inne miejsca w Turcji, także lecimy.